Jak wszyscy wiemy i widzimy, od mniej więcej 1,5 roku do 2 lat panuje w Polsce moda na brody. To jest piękna, wspaniała moda, która święciła swoje triumfy powiedzmy w latach 80. czy wcześniej, ale nigdy wcześniej brody nie były tak akceptowalnie społecznie jak teraz. Nigdy wcześniej nie można było sobie tak bezkarnie zapuścić brody jak teraz. Zawsze broda kojarzyła się z niechlujstwem, było mnóstwo ludzi, którzy od razu mówili brodzie nie. Teraz nie. Teraz broda ma swój dobry czas, ale pamiętajmy o jednej rzeczy. Broda wystrzyżona, obcięta, ona może udawać dziką, ona może być długa, ona nie musi być bardzo krótka, ale musi być wypielęgnowana. Jak należy ją pielęgnować? W domu pielęgnujemy ją w następujący sposób. Rano przy porannym prysznicu należy brodę porządnie zmoczyć. Porządnie ona musi być mokra, aż musi z niej kapać. Wytrzeć ręcznikiem i smarować. W zależności od długości brody. Jeżeli jest to krótki zarost lub broda nie dochodząca do długości 1 cm, wystarczy olej. Olej, który sprawia, że broda jest pachnąca, rozczesywalna, lśniąca, nie przepuszczająca zapachów z zewnątrz i sprawiająca wrażenie ogólnie zadbanej. Ale przede wszystkim też oleje do brody pielęgnują skórę pod brodą. To jest bardzo ważne, bo często ta skóra pod brodą wysycha i potem przy czesaniu czy w jakichś sytuacjach, w których byśmy tego nie chcieli, sypie się z brody coś na kształt łupieżu. Jeżeli broda jest dłuższa, po spłukaniu i wytarciu ręcznikiem należy wsmarować balsam, który oprócz tych wszystkich właściwości, które ma olej, balsam układa brodę. Balsam sprawia, że broda układa się jak należy, że nie odstają żadne włosy, które zazwyczaj denerwują wszystkich facetów, ale też pamiętać należy o jednym. Nawet dobrze wystrzyżona, dobrze napomadowana czy nabalsamowana broda ma prawo odstawać, bo to jest broda i tyle. I to jest broda faceta, który idzie przez miasto i ma to gdzieś, że gdzieś mu tam odstaje jakiś kawałek brody. Jak komuś się nie podoba, to niech nie patrzy. Po nasmarowaniu należy brodę wyczesać. Najlepiej twardą szczotką z dzika, chyba że ona już jest naprawdę długa, to można użyć płaskich szczotek. Wyczesać, uformować rękoma i na cały dzień jest spokój. Co robią szczotki? Twarda szczotka z włosia naturalnego powoduje, że broda się dobrze rozczesuje. Grzebień nie jest alternatywą. Grzebień jest zabawką, a nie narzędziem. Jako brodacze potrzebujemy narzędzi, a nie zabawek. To jest też ważne. Grzebieniem można sobie poszpanować wśród towarzystwa, można się tam wyczesać przy koleżankach, ale tak naprawdę nie spełnia to żadnego konkretnego zadania. Szczotka wyczesuje włosy, wyczesuje martwe włosy, które gdzieś tam wypadły i co jeszcze? Wyczesuje tą martwą skórę, która mogła gdzieś się tam pokruszyć wskutek tego, że nie była dobrze pielęgnowana broda. Wieczorem mycie brody szamponem do brody lub mydłem do brody. Nie należy używać szamponów do włosów na głowie do mycia brody. Z tego powodu, że jest to zupełnie inny włos, ale jest też to zupełnie inna skóra. Skóra na głowie jest twardsza niż skóra na twarzy, a włosy na twarzy są twardsze niż włosy na głowie. W związku z tym należy użyć specjalnego szamponu do brody, który zmiękczy zarost, zmiękczy włosy, ale też odpowiednio wypielęgnuje skórę. Następnie już bez niczego, po wyczesaniu można iść nyny. Oprócz olejków do zarostu i balsamów do dłuższej brody występują też oleje do brody. To są bardzo gęste oleje, które również mogą układać. Z tym, że tego trzeba się nauczyć, bo można czasami zużyć tego oleju za dużo, trzeba kilka razy popróbować. Nie za dużo, wcierać głęboko, intensywnie. Przejdźmy do strzyżenia. Przy takiej brodzie, jaką ma tutaj nasz model, broda długa, przy której nie ma dużo golenia, jest za to dużo pracy nożyczkami. Profesjonalne strzyżenie brody odbywa się nożyczkami. Tylko kontury wykonuje się maszynką konturówką, natomiast główne części, zgodnie z linią twarzy, z proporcjami, z kształtem, jaki chcemy uzyskać, czy ma to być kwadrat, czy trójkąt. W tym przypadku staram się zrobić brodę taką bardziej kwadratową, no powiedzmy
prostokątną, bo ten kwadrat nigdy nie jest aż tak dokładny. Co należy zrobić? Wycinać przede wszystkim jak najgłębiej pod spodem, pod brodą. I ten ostatni kształt nakładać na to, co się wycięło i go budować. Cały czas obserwując w lustrze, cały czas obserwując na wprost, cały czas balansując, ustawiając się ciałem i twarzą vis-a-vis do brody, żeby móc dokładnie zobaczyć, co się tam dzieje. Strzyżenie przede wszystkim przez grzebień bardzo nisko i przez palce bardzo długo. Bardzo łatwym sprawdzeniem na wyczucie nierówności jest sprawdzanie po prostu palcami. Wyciąganie, można nawet zamknąć oczy, żeby wyczuć, czy te włosy są odpowiedniej długości, ciągnąć je z dwóch stron i wtedy tak samo jak się strzyże długie włosy, sprawdza się czasami z tyłu, czy któryś fragment nie jest dłuższy, tu się dokładnie sprawdza tak samo. Bardzo ważne jest to, że przy strzyżeniu przez palce długiej brody, przy wyciąganiu nie wyciągać palcy do siebie lub do wewnątrz. Palce muszą być równo wyciągnięte do przodu, równolegle do nożyczek. Po przygotowaniu kształtu konturówką należy dokładnie wygolić wszystko brzytwą. Nie naciągać zbyt mocno, żeby nie popsuć kształtu. Przy policzkach robimy dokładny trójkąt, o którym już wspominałem. Należy zrobić dokładny kontur, nie wygalając pod włos, pochylić się nad brodą, balansować ciałem, także można nawet się pochylić bardzo nisko, żeby wszędzie złapać, ale pamiętajmy cały czas o jednej rzeczy. Golenie odbywa się tylko z jednej strony, z prawej strony, chyba że ktoś jest leworęczny i stoi ze strony drugiej. W czasach, kiedy ja się uczyłem, w latach 80., kiedy fryzjerzy jeszcze nazywali się fryzjerami, a nie stylistami, był tylko jeden fryzjer w Poznaniu, który podchodził do brody z należytą starannością i z należytą pielęgnacją. Mimo tego, że w Poznaniu było naprawdę dziesiątki wspaniałych fachowców, to tylko jeden potrafił przycinać ją degażówkami, formować kształt, szukać proporcji i modelować brodę szczotką. Naprawdę jest to bardzo ważne. Ja cieszę się, że miałem przyjemność poznać tego pana, który opowiedział mi o tym i już wtedy wiedziałem, że do brody należy podejść inaczej, chociaż było to przez innych fryzjerów uznawane za dziwactwo. Także słuchajcie, bądźmy dziwakami, patrzmy w inny sposób, patrzmy w sposób alternatywny, zupełnie pod prąd, pod włos, że tak powiem, i na pewno dojdziemy do świetnych efektów.